Ja nie wiem, co ja mam z tą marką QJ. Kolejny początek sezonu i po raz kolejny zaczynam w beznadziejnych warunkach pogodowych. Ile on tam potrafi? ABS ładnie mnie trzyma. Pan, kurde! Zrywa przyczepność na błocie jak zły. Coś tam jest mocy w tym piecyku. Na początku pragnąłbym zaznaczyć, jest to bardzo spontanicznie nagrany odcinek. Kuba, którego zaraz zobaczycie, miał przyjechać do mnie w zupełnie innym celu, z inną maszyną do przetestowania. Niemniej, skoro mamy świeżutki model, w sensie premiera w Polsce w marcu 2024, a tu już dostała mały lift i jest to pierwszy dostępny model z rocznika 2025, to przyglądnijmy się tej maszynie, z którą do czynienia do tej pory nie miałem. Padający deszcz ze śniegiem i nowiutki motocykl o przebiegu 100 metrów, dokładnie. Także no cóż, jedziemy. Witamy Was serdecznie, Kuba z Motorlandu i Kamil, Fotomotovlog, tudzież Luxmod, bo tutaj się dzisiaj znajdujemy na potrzeby takiego szybkiego porównania. Chcieliśmy sobie zestawić dwa motocykle. Jeden, o którym już nagrywałem materiał, macie go na kanale, czyli Zontes 125C. Najtańsza maszyna w gamie Zontesa i no i ja przyjechałem dzisiaj do Kamila, wybrałem się, można powiedzieć, spontanicznie, nie planowaliśmy tego, ale pomysł wyskoczył wczoraj wieczorem tak naprawdę, tak jest. Więc dzisiaj go realizujemy. Tutaj mamy hit sprzedaży, świetnie wykonany motocykl, a że jak wiecie jest SRV 125 od QJ, które jest oferowane od tak naprawdę zeszłego roku. W zasadzie oba są od zeszłego roku oferowane, pojawiły się w bardzo podobnym czasie. Ten już jest, można powiedzieć, poliftowy. To jest model 2025, dlatego że różni się od poprzednika wyświetlaczem, który jest już wykonany w technologii TFT. Możemy oczywiście go sparować z telefonem, jak przez aplikację Carbit zrzucić sobie tutaj mapy. Faktycznie miło widzieć w małej 125. W przypadku Zontesa 125C informacja dosłownie z ostatniej chwili. Lift to trochę za dużo powiedziane. Czy wyświetlacz się zmieni? Jeszcze nie wiem, ale na pewno na 2025 rok pojawi się model C2, czyli wersja z dłuższą kanapą i takim klasycznym błotnikiem, czyli w pełni dwuosobowy pojazd. Wspólny mianownik tych dwóch pojazdów, najmocniejsze jednostki, czyli po 15, znaczy najmocniejsze dla kategorii kategorii B prawa jazdy. A1, jeżeli zrobimy prawo jazdy mając 16 lat, albo mając 3 lata prawo jazdy kategorii B, możemy tym jeździć. Czyli możemy zaryzykować tezę, że mamy tutaj Power 125 tak jest, w wydaniu cruiserów. No i o ile tym jeździłem i wiem mniej więcej jak to działa, to też... Tym się przejedziesz. Dobra, cóż mogę Wam powiedzieć o tej maszynie? Po kilku kilometrach przejechanych stwierdzam jednoznacznie, że ma potencjał. Znaczy, biorąc pod uwagę cenę 10500, no to jest to naprawdę łakomy kąsek. Czy nie opłaca się dopłacić do Zontesa? Tak daleko bym nie wysuwał wniosków, bo Zontes ma inne plusy i na pewno moim zdaniem jest to całokształt wykonania Zontesika. Jednak te nadwozie, te bariery, bezkluczykowy dostęp i takie inne pierdółki robią robotę. Jeśli chodzi o moc silnika, wydaje mi się, że jest bardziej charakterny. Wiecie, to są znikome różnice oczywiście, to mamy dalej 15 koni silnik, więc tutaj nie ma mowy o jakichś tam strasznych, drastycznych różnicach wręcz przeciwnie, ale jak na niedotarty silnik, to ja bym tutaj, no dokładnie to co myślałem, on ma bardzo mocny dół, bardzo ładnie się napędza, tylko widzę, że w tych górnych partiach obrotowych już zaczyna mu troszkę brakować i w skali mocy umieściłbym go tak między Zontesem właśnie 125C a Wożem 125R. Ostatnio jeżdżone przeze mnie Kowe 125NK właśnie podobnie działało, nie? Ono miało też 15 koni przecież. Też bardzo podobnie startowało, bardzo podobny wigor ze startu. Te niskie biegi, pierwsze 3 biegi on bardzo chętnie się wkręcał i przyspieszał, tak jak tu.
kręci się bardzo przyzwoicie, ale już tam powyżej 80-85 zadyszka i tutaj tak to wygląda. Aczkolwiek porównamy sobie, jak będzie w pełni dotarty ten sprzęcior, ponieważ teraz to mogę trochę też tak mieć przekonane, znaczy silnik dotarty troszkę jednak inaczej idzie, nie? No, ma na tyle mocy z dołu, że jak widzicie w takim terenie, na błocie praktycznie, odwijam mu i delikatnie tam ten tył gdzieś próbuje wyjść z zakrętu boczkiem. Na jedynce to już no kozak. Czemu tutaj jadę cruiserem? Ponieważ chcę zobaczyć wygodę podróżowania, a raczej zawieszenie. I no, jestem... O Jezu, dobra. Jakby to podsumować, jest sztywno, jeśli chodzi o ramę. Czyli nie czuję jakiegoś wyginania, uginania się, tego, że gdzieś tam wahacz z tyłu, wiecie, jest bardzo mocno miękki, co by właśnie wpływało na stabilność jazdy, nawet przy większych prędkościach, czy nawet właśnie mniejszych. Nie ugina się. Pod moją masą, tam 110 kg pewnie w ciuchach wszystkich, jest ok. Natomiast jak na cruisera przystało, jest dość twardy. Patrzcie to oto. Truja. Rejony właśnie Wołża 125R. Wiem, że R-ka to jest oczywiście zupełnie inne nadwozie i styl pojazdu, ale ten silnik, fajny silnik. Sprzęt jak sprzęt, no nie ma tutaj jakichś, wiecie, rewelacji moim zdaniem. QJ jakby promuje się jako marka premium i owszem, jestem w stanie się z tym zgodzić. Jest to marka premium, ale w kategorii chińskich pojazdów. Czyli jak na chińską produkcję, to faktycznie jest produkcja premium. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie tego sprzętu, ono nie jest odpychające. Jest po prostu taka górna półka, no co by, wiecie, nie jest taki przypadkowy sprzęt gdzieś tam wybrany na sztukę z losowych części. To jest przemyślane, dobrane i wygląda na to, że ma to wszystko ręce i nogi. Natomiast ta rama, widać, że to jest taki gdzieś tam spadkobierca chyba QA Lighta mniej więcej, tak mi się kojarzy, wiecie, taka prosta, rurkowa, bez żadnych wodotrysków. Ojoj, zapomniałem, że ten nie przejadę. No to na miasto jest spoko ten silniczek, zdecydowanie. No, więc nie jest... Zontes jest ładniej wykonany, po prostu. Moim skromnym zdaniem jest zdecydowanie ładniej wykonany. Bardziej zakryty, te plastiki i tak dalej. Więcej smaku jakby jest w tym nadwozie, ale też płacicie więcej. Ma więcej bajerów, tutaj te przyłączniki, to wszystko jest znane z innych pojazdów. Zobaczcie na to. To też jest taki element, tutaj powinno być lusterko, nie tutaj. Znaczy mocowanie, nie? Po co było je powielać? A jednak je powielili i widać pewne cięcia kosztów, zdecydowane cięcia kosztów, no ale nie ma co tutaj marudzić. Przy tej cenie pojazdu absolutnie naturalna rzecz. Najważniejsze, wtrysk działa, hamulce działają, przyspieszać, skubaniec przyspiesza bardzo fajnie. Jeśli chodzi o silnik, podobieństwami jest oczywiście chłodzenie cieczą. Tak, już klasyka przy 15 koniach. Dokładnie. Chłodzenie musi być do jazdy miejskiej, a do takiej jest ten motocykl przecież jeden z drugim dedykowany, no to też miło byłoby mieć te chłodzenie, jednak to przedłuży żywotność jednostki. Inna kultura pracy, cichszy jest, no bo Zgadza się. to jest niejako płaszcz wodny, No prawda, silnika, który Te powoduje, że regulowana jest temperatura. Natomiast jeszcze... przedłuża też odstęp międzyprzeglądowy, bo tak jak na przykład mamy tutaj wokół kilka pojazdów, które mają silniki jeszcze typowe olejaki, no to jakby ten Jasne. olej nie dość, że chłodzi, to jeszcze smaruje. Tak. Na krótkich odcinkach częściej eksploatujemy go, bo on dochodzi do górnych granic temperatur swoich, tak, pod 130-140 stopni silnik taki osiąga, co jest normalne, a tutaj 90 stopni trzymamy i więc ten olej
Nie eksploatuje się aż tak mocno, jest jeszcze filtrek oleju w jednym i drugim sprzęcie, więc to też te odstępy międzyprzyglądowe troszkę są wydłużone. Tak? Odnośnie samego silnika, to nie wiem, może to nie będzie jakieś szczególne odkrycie, natomiast rozmawiałem dzisiaj na salonie ze sprzedawcami, więc silnik, który jest w SRV, to jest dokładnie ten sam silnik, który jest montowany w modelu QJ SRK, czyli w tym sportowym Nakedzie tak. i oczywiście w naszym ścigaczu o pojemności 125, czyli SRK 125R. I podobno jest to bardzo dynamiczna jednostka, która cieszy się powodzeniem i ma opinię takiej, która chętnie wkręca się na obroty. No i jak Truja. 15 koni mechanicznych, umówmy się, 15 koni mechanicznych to jest ta wartość, którą ustawodawca narzuca i nie można więcej, no bo Że tu jest ten sam silnik, który jest w innych stanowiskach piątkach QJ, no to jest normalne. To jakby przemawia za niższą ceną zakupu, tak? No bo optymalizacja kosztów tak, produkcji. i proces technologiczny wiadomo. wytwarzania tego jest dużo prostszy. Ciekawi mnie, czy poszli w tą stronę, że tam jest właśnie 1:1 wszystko, Aha. czy trochę pozmieniali na przykład mapą coś tam, czy przełożeniami. Przypuszczam, że na pewno przełożenia muszą się zmieniać. Skrzynia, Znaczy skrzynia może nie, ale Przełożenia końcowe, skrzyni, tak. jasne. Chociażby napęd, tak, może się troszkę jeśli różnić. chodzi o prędkość maksymalną potem, tak? Dokładnie. I jasne, rozumiem. Baki są bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o materiały prasowe QJ, to mam informację, że ten bak tak naprawdę ma przypominać krople deszczu. I on jest taki obły, dosyć szeroki, łezkowaty, ładnie na czarno właśnie w glossy pomalowany. Trochę QJ idzie w innym kierunku, bo motocykle lakierując je na glossy, natomiast wszędzie na rynku obserwujemy tendencję do jednak tych matowych lakierów. Zauważ, że przejdźmy na szybko na samochody. Mhm. Bardzo dużo marek premium Tak. samochodów. Albo nawet ludzie też oklejają sami, prawda? Tak, idą właśnie w maty, więc gdzieś Okej. tam jest to, jak dla mnie, mi się to podoba, ale nie lubię tego z tego powodu, że Estetyka, jeśli chodzi o czyszczenie. znaczy paluchy dosłownie odbijasz, Jasne. ten tłuszcz od razu widać, serwis olejowy, Jasne. nie daj Boże dotkniesz do Tak. zbiornika, już jest go ciężej, znaczy inaczej, trzeba mieć po prostu odpowiednie środki do matowych powierzchni, żeby je Dokładnie. czyścić, żeby one ładnie wyglądały, więc to nie jest jakiś duży problem. Ja patrzę z zboczeniem mechanika po prostu na ten mat. Tutaj na pewno będzie lepiej widać każdą ryskę, nie? No bo nawet tutaj widzimy już takie delikatne przytarcie, nawet od byle szmatki, to jest to widoczne. Te Ale matki mamy rozmieszczone. wtedy wosk, możemy sobie popolerować. Czyli posiedzieć. najprzyjemniejsza rzecz dla każdego motocyklisty. Dokładnie, żeby wchodzi w grę. miło spędzić sobotę. Słuchajcie, wiecie, co możecie robić. Dobra, może Kamilu, lecimy dalej z podobieństwami. Kanapa wyprofilowana dla kierowcy i podniesiona dla pasażera tutaj. Ja powiem Tu tak. w QJ-u może troszeczkę mniej. Z mojej perspektywy spodziewałem się albo liczyłem na to, że QJ będzie troszkę większym cruiserem. Znaczy, patrzę też znowu ze swojej perspektywy wysokiego człowieka. Ile ty masz wzrostu? 2,05 i To nie mało. to, że się na jednym i na drugim umieszczę i dam radę na tym przejechać dość dużo kilometrów, bo jakby umieszczenie podnóżków, w ogóle Tak, pozycja na umiejscowienie kierowcy jest bardzo I podobna. ergonomia. Tak. Natomiast co najwyżej trochę Siądę śmiesznie będę może, co? wyglądał. Na Jasne. jednym i na drugim. Ja mam ty jesteś bardziej 85. lepszym przykładem do tych sprzętów. Może nie najlepszym. Najlepszy byłby wzrost pewnie jakiś taki 170 z małym Złośliwie kawałkiem. powiem Wiesz. typowego Chińczyka, nie? To już byłoby w ogóle bajka. Yy, Ale tak. Natomiast tutaj jeszcze, co ciekawe, są te kąt zmaregulowane ugięcia podnóżki. kolan. Jak można je wysunąć, jest zestaw jakby Te strony. adapterów, tak, Tak. można je trochę do przodu przesunąć, wtedy wyższej osobie będzie wygodniej. Z tym, że to jest taki, wiesz, detal dosłownie. Jasne. Natomiast są to małe, inaczej, duży człowiek na takim malutkim motocyklu będzie śmiesznie wyglądał i Zontes niestety to jest jego największa jakby wada moim zdaniem. Myślałem, że QJ przynajmniej na zdjęciach wyglądał na większy nie jest. Podejrzewam, że dla plecaczka, czyli naszego pasażera, jednak ta kanapa trochę dłuższa, no to pod tym kątem będzie wygodniej, no ale na 125 Umówmy się dokładnie. Dla kogo on jest dedykowany, tak? Dla osób, które zrobiły prawo jazdy, dla osób, które na przykład mają kategorię B, chcą zacząć jeździć na motocyklach, więc moim zdaniem kupując motocykl typu Modern Neo Cruiser, tak, nowoczesny cruiser, to jest całkiem słuszne podejście, dlatego że zobacz, siadając na niego, mamy bardzo dobre podparcie, czujemy się pewnie. Osoby, które się rozjeżdżają, w każdym momencie mogą się podeprzeć nogami. Z takiej sprzedażowej czysto perspektywy na pewno
kobiety. Aha. Dla kobiet jeden i drugi będzie super, bo właśnie jest Do nisko. tego Ramoneska, jakiś, A, wiesz, mocniejszy to makijaż, jasne. bucik. Do tego chciałem dążyć, że kobiety to raz. Często też panowie już w takim wieku, gdzie nie muszą imponować, wiesz, nie wiadomo czym. Jasne. Oni chcą, żeby po prostu motocykl wyglądał i często właśnie decydują się Takie na... old money, nic nikomu nie udowadniamy, kupujemy Tak. sobie fajny sprzęt, Dawać którym dawać chcemy balana na polatać. twarzy i Tak. właśnie stąd im więcej chromu, tym często jest lepiej, bo właśnie można Okej. sobie usiąść za szmatką w sobotę, niedzielę, popolerować ten sprzęt, nie, i się cieszyć z tego. No i tutaj troszkę jest węższa ta kanapa, więc przypuszczam, że właśnie niższa osoba będzie miała troszkę wygodniej. Tutaj wyższej osobie, tak jak mi, tutaj wygodniej jakby jest się usadowić, albo nie przeszkadza mi ta kanapa. To tyle, nie? No i oczywiście, no tak jak powiedzieliśmy, rynek raczej raczej miejska aglomeracja jakaś, żeby przyciskać się Ale z słuchaj, samochodami. wycieczki też wchodzą w grę w 120. Z uwagi na te silniki, to da radę. Nie ma problemu z motocyklami 125, ludzie robią tak szalone dystanse, że głowa mała, tylko też trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, bo często jest to pomijane. Różnica w prawie jazdy w Europie, powinno być to wszystko Zunifikowane, powinno być tak samo. Dlatego mamy kategorię B. I w zasadzie cała Europa na kategorii B może jeździć. Chyba Włochy się uciekają od tego troszkę. Natomiast tym nie wiedziesz na przykład do Czech. Czesi mają 125, ale tylko w automacie. Więc jakby jechać gdzieś dalej za granicę, no to już się robi Musimy problem. to rozwinąć tak naprawdę, zrobić może jakiś mały odcineczek, opowiedzieć o Tak, tym, jakbyście tak. chcieli, żebyście mieli świadomość, gdzie możecie wjechać, a w jakim kraju możecie mieć niespodziankę. Okiem mechanika, tak? Podobieństwa, tak? Widelce teleskopowe, z tyłu sprężyny. W QJ-u jest zawieszenie regulowane, sprężynowe. Tutaj jak się mają sprawy? Tutaj też mamy regulację napięcia wstępnego, napięcia sprężyny, tak na dobrą sprawę. Tutaj ciężko jest stwierdzić, czy tam jest faktycznie zbiorniczek gazowy, który możemy uzupełniać. W teorii tak. Ale regulacja na gwincie jest, Na tak gwincie zwana. jest. Znaczy to samo co tutaj, nie? Naciągamy sprężynę i w teorii możemy jeszcze zmienić tą charakterystykę poprzez powietrze. Nie wiem, czy nie rozbierałem, więc nie mogę powiedzieć, czy na pewno to działa. Też nie sądzę, żeby zastosowana była atrapa już na tym poziomie ich produkcji. To ma działać, a nie wyglądać. Tak. Ale zawieszenie jest proste, tutaj jest dość komfortowo. W QJ zaraz się przekonam. No silnikowo ze strony właśnie na taką eksploatację codzienną, to właśnie chłodzenie cieczą, filtr oleju, czyli te interwały międzyprzygodowe bezproblemowe też nie 1,5 zatrzymanie. kilometrów. Tak. ABS mamy, prawda? I tutaj ABS i tu na z przodu, kołach. z tyłu. Wspominałeś o różnicach wielkości tarcz, ale umówmy się, przy tej masie pojazdów to będzie miało Wyhamuje. tak marginalne. Jeździec będzie jakoś spektakularnie ciężki, no to może być trudno. Ja powiedziałbym tak, jestem na 99% przekonany, że to występuje w większej pojemności, niekoniecznie na naszym rynku, większy silnik, stąd jest ta duża tarcza i tu jest dokładnie to samo, to w teorii powinno chodzić jako 350. Tak. Dlatego mamy większe tarcze. Tak. To jest takie, ja to mówię, że to są takie klocki troszkę jak grupa Wagner przyzwyczaiła swego czasu. Jasne. Passat, Golf, Dokładnie. Skoda, Polo, super. wszystko było to samo Seaty. akcesoria, znaczy części i tu jest dokładnie to samo. Więc stąd są takie duże tarcze. Na 125 wiemy już, że to jest absolutnie wystarczające. Jeśli chodzi jeszcze o smaczki, tutaj bardzo podoba mi się błotnik na tylnym kole. Z kolei w QJ-u bardzo podoba mi się to, że mamy płaski błotnik bez lampy. Po harlejowsku tutaj mamy światła. Stop i Oczywiście kierunkowskazy. hamujemy Tak. i kierunkowskazy. Wygląda to czysto, wygląda to mega estetycznie, bardzo Tutaj customowo. znowu lampę mamy w siedzeniu skomponowaną. Zintegrowaną. No, co kto lubi, tak? Jest to Ładnie to też ciekawe wygląda. rozwiązanie. Taki, wiesz, mocny sznyt, takie ostre krawędzie. Zgrabnie jest to połączone, to dodaje właśnie tego stylu modern. A powiedz mi, Kamilu, jak tutaj jest z gniazdami ładowania? Gniazdo ładowania mamy USB, ono jest W schowane. którym miejscu? Ono jest gdzieś tutaj schowane. Tutaj mamy właśnie tak fajnie to zrobione. Czekaj. Czyli woda nam się nie dostanie, rozumiem, tak? Jaka zaślepka jest. Tak. Czekaj, to są takich, Aha. chcę tego urwać i tutaj mamy narzędzia. Mamy 2 gniazda USB. Co ciekawe, tutaj jest też zwrotne, znaczy mamy USB-A, USB-C. To jest ładowanie zwrotne, więc awaryjnie z powerbanka możemy sobie podłączyć go, jeśli akumulator nam padnie i go uruchomić. Tu mamy USB-A, USB-C przy kierownicy. Dokładnie ten sam element. Tutaj klasyczny wydech, tutaj też podoba mi się ten wydech, jest taki właśnie taki, krótki, schowany. pod wahaczem. Ciekawie to wygląda. Brzmią bardzo podobnie, nie denerwuje w trakcie dłuższej jazdy.
na mieście. Ale ma taki pomruk, prawda? Taki delikatny, bo delikatny. Nikt go nie ale pomyli z 50. jest Często taki ludzie przyjmują tym. deczko-basowy pomruczek, który już jest przyjemny dla ucha, a nie jest to takie, wiesz... Nie. Tutaj tego nie ma, tak. To faktycznie jeszcze potrafi zabrzmieć. Mówię, nie szukajmy tutaj jakichś piekielnie głośnych, basowych wydechów, no bo ograniczają nam to normy emisji Euro 5+ w tym momencie. W przypadku marki takiej jak QJ czy Zontes, no to mamy tutaj firmy własne. Które mają swoje fabryki. Tu jest fabryka Tayo, tu jest konkretnie... Winjiang. Tak, a to ta nazwa jest Nazwa strasznie własnej długa. fabryki, Tak, bo ja mówię o koncernie. Do nich należą właśnie marka QJ, tutaj do Tayo należy marka Zontes. Oni mają takie budżetowe, na przykład właśnie w Junaku są sprzedawane racery i tak dalej, znaczy bardziej budżetowe, jeśli chodzi o wykonanie. Ale tutaj mamy markę, którą na każdym rynku jest pod tą samą nazwą sprzedawana. Co znaczy mniej więcej też tyle, że ta sama specyfikacja występuje wszędzie i to marka, producent, ten kto to produkuje, on się za to wstydzi. Także muszą trzymać tą jakąś kontrolę jakości. To jest coś, czego ludzie często w internecie mam wrażenie, nie wiedzą i biorą to wszystko na zasadzie, że nie, bo Chińczyk to Chińczyk i to nie ma znaczenia. Ma znaczenie, który to jest Chińczyk i pod tym kątem to są marki premium. Przez kogo. I powiem Ci tak, wczoraj byłem w Triumfie, oglądałem Zontesy. Wiadomo, że firma Almot jest importerem na polski rynek i słuchaj, dostałem informację bardzo ciekawą, podzielę się z Wami, że firma Zontes produkuje wszystkie części, które są potrzebne do wytworzenia tego motocykla w swojej fabryce i tylko bierze układy wtryskowe od zewnętrznej marki. Tak, bo tu jest Bosch w przypadku tak? ABS-u i wtrysk chyba jest Delphi. Musielibyśmy zobaczyć na komputer, bo się to wszystko myli, ale teraz, markowe generalnie produkty. I teraz na przykład wczytałem się mocniej na stronach, co prawda indyjskich, gdzie wiadomo, że oferta motocykli jest dużo większa. Te pojazdy przede wszystkim, tak? Tak, na rynku indyjskim ta oferta pojazdów jest dużo większa. Oni właśnie lubią te małe I pojemności. słuchaj, one też mają swoich fanów, do coraz większej grupy docelowej docierają również w Europie, ale zacząłem czytać o samej firmie Winjiang, która właśnie jest właścicielem marki QJ, bo to jest ich marka własna. No to właśnie o tym mówię. I słuchaj, oni produkują motocykle tak samo dla Harley'a i tak samo dla MV Agusty. Jest taki Harley, który jest 500, który jest oferowany na rynek indyjski. Ten Harley jest tak naprawdę przebranym Benelli Leoncino 500 wyprodukowanym w Chinach. Znaczy generalnie QJ, cały koncern, z którego on wywodzi się, ma tyle marek, że tutaj wiadomo, że i produkuje dla różnych marek. Tak, dla różnych marek produkuje. No, drugi czy trzeci producent silników w Chinach w tym momencie, jeśli dobrze pamiętam, to jeśli i jedna z największych fabryk w Chinach. Tak, więc mówimy tutaj o ogromnych jakby udziałach rynkowych, światowych. I generalnie są to właśnie marki premium chińskie. Jeśli chodzi na naszym rynku, to Zontes odkąd wchodził na rynek, to bardzo chciał właśnie pokazać, że oni mogą spokojnie konkurować z motocyklami premium. Dlatego też zrobili chłodzone cieszą silniki, 15 koni z bardzo dobrym wyposażeniem, z różnymi smaczkami, tak jak tutaj, nie wiem, regulowane sety, a tu na przykład uchwyty, zobacz, żebyśmy mogli sobie na stojaku postawić taki motocykl. To fajne, wiesz, taki dodatkowy gadżet. Nakładki, załóżmy, żeby nam się nogi nie ślizgały, lusterka na końcach kierownicy, oświetlenie LEDowe, tu się wszystko zgadza, słuchajcie, w Harley'u podobno musisz zapłacić za te akcesoryjne kierunkowskazy, które właśnie mają, wiesz, lampę sobie zakup Harley'a to tylko początek twoich problemów. Dokładnie, a tu, żeby nie było, nie porównujemy QJ-a SRV to są z Harley'em, tak, ale mówimy... Więc tak, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście prosimy, zadawajcie je w komentarzach, chętnie na nie odpowiemy. Jeżeli macie jakieś swoje pomysły, jak moglibyśmy je zestawić, co chcecie porównać, to również każda sugestia będzie mile widziana. Jak się zrobi cieplej, to się ustawimy i pojeździmy, tak, jednym i drugim. Natomiast myślę, że parę kilometrów nawet dzisiaj na windzie. Tak, pogoda jest niezła, zaraz się przybiorę i mogę ekstra. Nawet nie odpuściłbym sobie, żeby polatać tym. Bardzo Wam dziękujemy w takim razie. Dzięki za oglądanie. Dzięki, że dotrwaliście z nami do końca odcinka. Lewa w górę,
i do zobaczenia. Do następnego. Cześć. Ach, czy wypala się, czuć tą świeżość. Stacyjka jak na Cruzera przystało z boku. Luzik. Nawet niezła. Lepszy niż mi się wydawało. Obstawiałem, że ten silnik będzie słabszy. Bo właśnie tak jak mówię, wzorujący się na QA-u, RKF-ie, ale wydobyli z niego dużo więcej wigoru i teraz jest ten potencjał lepiej czuć. No ale tamten miał 12 z hakiem, ten ma 15 koni. Logiczne. A zresztą te 15 koni było potwierdzane przez importera na hamowni, także wiemy, że on tam ma na kole 14? 13,8? Jakoś tak. Dobra, tyle z jazdy.